Szanowni Państwo, w miniony weekend odbyły się pierwsze mecze z sezonu 2021 na futbolowych boiskach. Czas zatem na nowy odcinek Oka Zebry, który przygotowaliśmy razem z naszym partnerem Mitutoyo. Jak zawsze wybraliśmy kilka ciekawych sytuacji, które naszym zdaniem zasługują na kilka słów komentarza. Zapraszam do oglądania. W pierwszej sytuacji omówimy wolne kopnięcie otwierające mecz w Katowicach. Jak widzimy, kopnięta piłka została odzyskana przez zawodnika drużyny kopiącej. Odzyskanie w tym przypadku było legalne, ponieważ piłka wcześniej przekroczyła linię ograniczającą drużyny odbierającej i dotknęła ziemi poza tą linią. Tuż po odzyskaniu piłki przez drużynę kopiącą sędziowie poprawnie zatrzymali akcję, ponieważ zgodnie z przepisem 6.1.6a, jeśli wolne kopnięcie zostanie odzyskane lub złapane przez drużynę kopiącą, to piłka staje się martwa. Należy także dodać, że na wolnych kopnięciach, w których piłka kopnięta jest wysoko, a jednocześnie samo kopnięcie jest dość bliskie, często występuje faul KCI, czyli utrudnianie możliwości złapania kopnięcia. Zgodnie z przepisem 6.4.1b, faul ten ma miejsce, jeśli zawodnik drużyny kopiącej znajdzie się w strefie 1 yarda przed zawodnikiem drużyny odbierającej ustawionym do złapania kopnięcia. Ta ochrona wygasa jednak, gdy piłka dotknie ziemi. W oglądanej sytuacji jeden z zawodników drużyny kopiącej znalazł się dość blisko swojego przeciwnika, który chciał złapać kopnięcie, ale nie naruszył strefy 1 yarda przed uderzeniem piłki w ziemię, a zatem nie było faulu i drużyna kopiąca w sposób całkowicie legalny zdobyła piłkę. Kolejna sytuacja, tym razem z meczu w Tychach. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika, który wykonał bardzo silny blok na swoim przeciwniku. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób zawodnik obrony został uderzony, pojawia się pytanie, czy nie był to nielegalny blindside block. Pamiętajmy jednak, że blindside block ma miejsce wtedy, gdy zawodnik zostaje zablokowany z niewidocznej dla siebie strony lub w sposób, który uniemożliwia mu obronę przed blokiem. W tym przypadku zawodnik, który wykonał blok, znajdował się bezpośrednio przed swoim przeciwnikiem i cały czas był w jego polu widzenia. W tej sytuacji obrońca musiał być przygotowany na nadchodzący blok i powinien się go spodziewać. Dodatkowo bloki w strefie tackli tuż po snapie nie spełniają jednego z warunków blindside bloku, to znaczy nie są to bloki w otwartym polu. W oglądanej sytuacji nie ma zatem faulu, blok wykonany przez zawodnika ataku był zgodny z przepisami. Ponownie wolne kopnięcie, tym razem z meczu PFL 2 w Łodzi. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika, który wykonuje niski blok na swoim przeciwniku. Ten blok był nielegalny, ponieważ zgodnie z przepisami podczas próby z wolnym kopnięciem bądź kopnięciem z akcji wszelkie bloki poniżej pasa są zakazane, za wyjątkiem bloków na zawodniku z piłką. W tej sytuacji na boisku powinna zatem pojawić się flaga za nielegalny blok poniżej pasa. W kolejnej sytuacji zwróćmy uwagę na sposób, w jaki zawodnik obrony próbuje powalić zawodnika z piłką. Jak widzimy, obrońca kładzie dłoń na kasku swojego przeciwnika i usiłuje pociągnąć go do ziemi. Ciągły kontakt z kaskiem zawodnika z piłką nie jest co prawda faulem, nie doszło także do złapania i pociągnięcia za face mask lub jakikolwiek otwór w kasku, ale taki sposób taklowania jest bardzo niebezpieczny i z całą pewnością spełnia wymogi innego faulu, mianowicie personal foul, unnecessary roughness. Flagi, które pojawiły się na boisku, były zatem słuszne. Kolejne wolne kopnięcie z meczu w Katowicach. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika drużyny odbierającej, który wykonuje blok na swoim przeciwniku.
Zawodnik blokujący nabiega co prawda z przodu zawodnika blokowanego, ale zwróćmy uwagę, że zawodnik blokowany jest całkowicie skupiony na piłce. Patrzy na zawodnika, który biegnie z piłką i przez to zawodnik blokujący znajduje się poza jego polem widzenia. W tej sytuacji zawodnik blokowany nie może w żaden sposób obronić się przed nadchodzącym blokiem. Jest to z całą pewnością blindside block. Pojawia się jednak pytanie, czy siła bloku była wystarczająca, aby był on nielegalny. Pamiętajmy jednak, że blindside block jest faulem bezpieczeństwa, a intencją wprowadzenia tego faulu do przepisów NFL, NCAA i następnie IFAF było wyeliminowanie silnych bloków wykonywanych całym ciałem na zawodniku, który nie widzi nadchodzącego bloku. W tej sytuacji zawodnik blokujący mógł wykonać blok wyciągniętymi przed siebie dłońmi, a nie uderzyć przeciwnika ramieniem. Taki blok byłby równie efektywny, ale siła uderzenia byłaby mniejsza. Biorąc to pod uwagę, wydaje się, że ten blok spełnia wszystkie wymogi nielegalnego blindside bloku i na boisku powinna pojawić się flaga. Ostatnia sytuacja w tym odcinku związana z akcją podaniową w meczu w Tychach. Jak widzimy, lecącą piłkę zbija jeden z zawodników obrony, a następnie inny obrońca wykonuje uderzenie w plecy zawodnika ataku, który próbował łapać piłkę. W takich sytuacjach sędziowie, podejmując decyzję o rzuceniu flagi, biorą pod uwagę siłę uderzenia, sposób, w jaki zawodnik próbuje powalić swojego przeciwnika oraz to, jak blisko zawodników znajdowała się piłka. W oglądanej akcji uderzenie było silne, zawodnik obrony nie był w ogóle zainteresowany piłką, a jego jedyną intencją było zaatakowanie przeciwnika. Dodatkowo, w momencie uderzenia piłka znajdowała się już bardzo blisko ziemi i nie było możliwości, aby zawodnik ataku ją złapał. W tym przypadku wymogi faulu zostały zatem spełnione i na boisku pojawiła się słuszna flaga. Należy podkreślić, że nie jest to flaga za DPI, czyli utrudnianie możliwości złapania podania, ponieważ w momencie uderzenia podanie nie było już do złapania, tylko flaga za późne uderzenie. To już wszystkie sytuacje, które przygotowaliśmy w tym odcinku. Oczywiście w przypadku pytań zachęcamy do kontaktu, postaramy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Zapraszamy do oglądania naszych kolejnych filmów oraz do śledzenia profilu Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego na Facebooku. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w nadchodzący weekend i do usłyszenia w kolejnym tygodniu.